W dzisiejszym odcinku masa super lekka oraz pędzle. Myć, nie myć i jak je ratować. Często pytacie, jak przechowywać naszą ukochaną masę super lekką, żeby nie wysychała. Testowałam różne sposoby, łącznie z zamykaniem masy super lekkiej w słoiku, ale teraz korzystam z takich klipsów biurowych i to jest według mnie najlepszy i najprostszy sposób. Najpierw zaginam 3 razy opakowanie, a potem lecę klipsami. 3 klipsy sprawdzają się najlepiej. A jeżeli masę mam malutko i ona po prostu już ze starości jest troszkę twardawa, to używam takich chusteczek dla dzieci, no wiecie, tych do pupy. Nie owijam nimi masy, po prostu wkładam do opakowania i opakowanie zamykam. W ramach różnych testów sprawdzałam, czy zwykła chusteczka higieniczna namoczona wodą nie będzie przypadkiem lepsza. To się nie sprawdziło, ponieważ masa, która dotykała chusteczki, po prostu się potem rozłaziła. Jeżeli lubicie masę super lekką i często robicie wyciski, to mąka ziemniaczana będzie Waszym najlepszym przyjacielem. Zrobiłam kiedyś specjalny film, w którym podawałam 3 sposoby, jak wyciągnąć masę super lekką z foremki, żeby nie uszkodzić wycisku. Film Wam podlinkuję w opisie, ale moim ulubionym sposobem jest po prostu mąka ziemniaczana. Oprószamy foremkę, a potem można wyciągnąć naprawdę skomplikowane wzory. Niektóre nawet same z niej wylatują. Druga część Dekurat traktuje o pędzlach. Jeżeli używamy lakierów rozpuszczalnikowych, to oczywiście pędzle musimy myć w rozpuszczalniku. Jeżeli kładziemy tylko jedną warstwę lakieru, to w ogóle problemu nie ma. Lakierujemy, myjemy pędzel w rozpuszczalniku, koniec. Ale jeżeli warstw ma być więcej i za każdym razem musimy poczekać 24 godziny na położenie kolejnej, to nie myję pędzla między lakierowaniem. Natychmiast po lakierowaniu zamykam go w woreczek foliowy i to musi być zrobione bardzo szczelnie. W ten sposób zabezpieczony pędzel może sobie leżakować nawet kilka dni. A gdy mamy czas, zdejmujemy woreczek i kolejny raz lakierujemy naszą pracę. Ważna uwaga, tak zafoliowany pędzelek nie może sobie czekać na kolejne lakierowanie w nieskończoność, bo myślę, że po tygodniu stwardnieje i już nic go nie odratuje. Lubię w moich pracach kolor dobierać indywidualnie, czyli sama z kilku innych kolorów robię taki, który pasuje mi idealnie. Pędzle pobrudzone akrylami zawsze myję natychmiast po użyciu. Ale farba musi poczekać na swoje kolejne użycie, czasami nawet kilka dni, więc bardzo szczelnie zawijam ją w woreczek i jeszcze przetrzymuję do góry nogami. No może potem wszystko jest strasznie ufujane, ale farba jest, działa i można jej używać. Pędzle w mojej szufladzie dzielę na 3 grupy. Pierwsze to takie mięciutkie prawie nówki. Druga grupa to taka 50/50. Końcówka jeszcze ok, ale u nasady wszystko jest twarde i maluje się nimi źle. Ostatnia grupa to całkiem twarde tłuczki. Dla drugiej i trzeciej grupy dedykowany jest preparat do czyszczenia pędzli. W moim opakowaniu jest już nędzna resztka, ale mam już je prawie 10 lat. Ten preparat jest niezwykle wydajny, uratowałam nim już setki pędzli, ale oczywiście był czas, kiedy próbowałam różne cuda z chemii gospodarczej, bo miałam wrażenie, że na pewno coś znajdę, bo będzie działało lepiej. Dziewczyny, nie będzie. Do takiego pędzla 50/50 wystarczy jedno, maks 2 zamoczenia w preparacie. Tłuczki także możemy uratować, wystarczy je wrzucić do preparatu i niech sobie tam kilka godzin poleżą. Ważna informacja, czyścik uratuje nam wyłącznie takie pędzle, które pobrudziliśmy czymś na bazie akrylu, czyli np. lakierem akrylowym albo farbą akrylową. Jeżeli pędzel mamy zasuszony preparatem na bazie rozpuszczalnika, to niestety nadaje on się już tylko do wyrzucenia. Tydzień temu pierwszy odcinek, dzisiaj drugi, Dekurat. Czy coś Was zaskoczyło, czy cokolwiek z tego Wam się przyda? Napiszcie koniecznie, bo jestem bardzo ciekawa.